Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Co się działo w instytucie? Pewnego dnia, gdy wieczór zapadł w olbrzymim mieście, w jednym z biur, a był to Instytut Rozwoju, otworzyło się z hałasem wielkie okno. Zawiał wiatr. I gdy wiatr zawiał, w biurku otworzyła się szuflada. Nikt nie wiedział, jakim cudem, czy to wiatr spowodował, że ta szuflada się otworzyła, ale ona się otworzyła. I wtedy z szuflady wyskoczył ten maleńki misio. Spojrzał, rozejrzał się dookoła i rzekł: Anna mnie tutaj trzyma od czasu, kiedy dobrze jej poszła matura. Mówi, że zawdzięcza zdanie matury właśnie mnie, bo byłem dla niej takim talizmanem szczęścia. I dzięki mnie zdała tą maturę, tak mówi, i wszędzie mnie ze sobą nosi. Tu pracuje w instytucie jako asystent, ale mnie trzyma w biurku. Może się już mnie wstydzi, a może jest tak, że po co mają mnie oglądać. No, trzyma mnie w biurku, mówi, że nadal przynoszę jej szczęście. Jak wiecie, jestem z nią w tym Instytucie Rozwoju. Ale dzisiaj postanowiłem wyjść z tej szuflady i pospacerować, rzekł. I wyskoczył z szuflady i małymi kroczkami zaczął spacerować po parterze. Wszedł na pierwsze piętro, na drugie, trzecie. Otwierał drzwi, zaglądał przez szpary pod drzwiami. Chciał wszystko zobaczyć, był taki ciekawy, ale w głowie cały czas miał na uwadze stawianie kroków. Właściwie trudno powiedzieć, czy liczył te kroki, ale chodził i kroki dla niego były najważniejsze, a w głowie miał słowo rozwój. I gdy tak kroczył, spojrzały na niego schody i zapytały: Co ty robisz, misiu? No, utrwalam swoją drogę rozwoju. Jestem w instytucie. W instytucie wszyscy, którzy pracują dla rozwoju. Ja też chcę mieć swoją drogę rozwoju. Ja też chcę się rozwijać. No, dobrze, rzekły schody. Skoro tak, i misio tuptał, mając na uwadze i w skupieniu słowo rozwój. Gdy już obszedł cały instytut, wskoczył do szuflady. Wiatr wtedy znowu zawiał, okno się zamknęło i właściwie, gdy ktoś by wszedł do tego pokoju, nawet by był bez domyślenia się, że cokolwiek w nim się działo. I tak mijały dni. Misio odpoczywał w szufladzie, czytał tam różne książki, zapiski, ponieważ dziewczyna, która go tam trzymała, wkładała pamiętnik, więc i on go czytał, a tak naprawdę to powiem wam szczerze, że nawet pisał swój pamiętnik, tylko nikt go nie widział, ale on go widział. I tak minęło wiele lat. Pewnego dnia dziewczyna otworzyła szufladę i zawołała gromkim głosem: Misiu, który przynosisz szczęście, zmieniam pracę. Chciałaś zmienić pracę? No tak, marzyłam od jakiegoś czasu, rzekła. Ja też marzyłam, żeby może znaleźć się w innej szufladzie. No widzisz, ty marzyłeś, ja marzyłam. I
Jutro przenoszę się do innej pracy i ciebie z sobą oczywiście zabieram, bo ty mi przynosisz szczęście. I wtedy misiowi, który już nawet zapomniał, że kiedyś wyszedł z tej szuflady i odbył drogę zmian, drogę rozwoju do zmiany, rozwój wytuptał swoimi nóżkami, zapomniał. Ale w tym momencie, gdy ona do niego to powiedziała, przypomniał. No, ja też już odbyłem jakiś czas temu drogę rozwoju. I pewno to, że się przenosisz do pracy, to jest też wynik tego, że wytuptałem tą drogę z kolei swojego rozwoju. Pewno tak jest, uśmiechnęła się dziewczyna. A z kolei ty mi przypominasz o tym, że ja kiedyś na zajęciach z takim coachem, trenerem, też obeszłam cały jego gabinet. Chodząc tam i z powrotem i chodząc tak całą drogę rozwoju obeszłam, przeszłam i właściwie wszystkie te kroki były związane z tym, co dzisiaj się zadzieje, czy jutro, bo jutro przenoszę się do nowej pracy. O, to znaczy, że mamy nowe narzędzie. Jeśli chcemy w zakresie rozwoju coś ułożyć, to dobrze jest wytuptać to, rzekł misio. Tak, to fakt, dobrze jest to wychodzić. Ale najlepiej to jest pracować w jakimś instytucie. Oczywiście ja, rzekła dziewczyna, pracowałam w tym instytucie rozwoju, ale ten, kto chce się rozwijać, może iść do innego instytutu, a nawet jak jest bez pracy w tym instytucie, to może w wyobraźni zobaczyć instytut o określonej nazwie, która go przyciąga i w ten sposób będzie w tym instytucie i będzie tworzył, robił swój program rozwoju. Dobrze mówisz, powiedział misio. A póki co pakujmy się. Jutro wyprowadzka. Będę miał nową szufladę, będę miał nową szufladę, będę miał nową szufladę, powiedział. Dziewczyna podeszła do niego, a właściwie skłoniła się w jego kierunku, wyjmując go na dłoni i rzekła, a ja będę mieć nową pracę. Dobrze jest pamiętać o krokach, o wychodzeniu rozwoju i o instytucie. O takiej nazwie, jaka nam w życiu odpowiada. Koniec bajki. Dziękuję.